Witajcie. Następne wieczory chciałbym z wami omówić opowieść z czasów króla Artura, zwaną Rycerzem z wózka. Także Lancelot, z pióra poety Chrétien de Troyes, który napisał opowieść o Gralu, o której właśnie rozmawialiśmy. Ta opowieść jest dostępna po polsku. Niestety ten język tutaj jest dosyć staroświecki. Dla mnie przynajmniej jest bardzo trudny do zrozumienia. Może wy dacie radę z nim lepiej niż ja. Ale w każdym razie wydaje mi się, że możecie rozumieć tam, o co chodzi. Pozornie mamy tutaj prostą opowieść romantyczną o miłości dworskiej. Rycerz zakochany jest w nieosiągalnej damie. W owych czasach takie opowieści były szalenie popularne. Trubadurzy i inni poeci śpiewali je na dworach. Może dlatego powstał termin miłość dworska. Czytając te opowieści powierzchownie, widzimy przygody rycerza tutaj, ratującego swoją pannę i spełniającego jej życzenia. Chciałbym jednak was przekonać, że jest w tej opowieści, podobnie jak w opowieści o Gralu, coś głębszego. Zdejmijmy konwencjonalne ubranie opowieści i ujrzymy bardzo starą mitologię, podobną do porwania Persefony lub historii Orfeusza i Eurydyki. To, co jednak jest tu nowe, to potęga miłości, która pokonuje wszystkie przeszkody i uwalnia z otchłani swoją umiłowaną. Można by powiedzieć, że ta miłość jest głównym tematem tego poematu. Nie mówimy tu o seksie, ani o zwyczajnej romantycznej miłości, która jest przejściowa, ale o czynniku, który może człowieka przemienić, o ile on jej się podda. Pod wpływem miłości człowiek może przekroczyć zwyczajne granice i narodzić się na nowo. I w tym sensie miłość dworska tu opisana ma wymiar transcendentalny. No, zaczynajmy naszą opowieść. Jesteśmy w dzień święta w niebowstąpieniu na dworze króla Artura. Król i królowa siedzą na swoich tronach i zjawia się nieznany rycerz. Zuchwale przemawia do króla. Witam. Informuję cię, że przetrzymuję w niewoli mężczyzn, kobiety i wiele innych osób, które wpadły w moją moc. I nigdy ich nie uwolnię. Informuję cię również, że śmierć cię najpierw skosi, zanim ty ich uwolnisz. A co król na to? No trudno. Co o tym myślicie? To jest bardzo dziwna odpowiedź. No trudno. Dalej powiedział Artur, no skoro na chorobę nie ma lekarstwa, trzeba pogodzić się z nieszczęściem. Pomyślcie o tych słowach. O co tu chodzi? Z jednej strony oczywiście widzimy bardzo słabego króla, który po prostu, no, tak jak ranny król, można powiedzieć, tak jak król rybak jest ranny. Nie ma siły. No, ale wydaje mi się, coś innego się stało, że on chyba poznał przeciwnika i to jest władca podziemia i że nie ma lekarstwa na śmierć. Jest to jedyny fakt, któremu nie możemy się sprzeciwiać. Jednak nieznajomy, zanim wychodzić, dalej ciągnie.
Gdybyś znalazł jednego rycerza, któremu zaufasz, by przyprowadził królowę Ginewerę do lasu i ze mną pojedynkował, to wypuszczę wszystkich z niewoli. No potem odjechał nieznajomy. No i król drapie się w głowę. No, a ja pamiętam, ja myślę sobie, patrząc na niego, jak mógłby nawet myśleć, żeby dobrowolnie zaryzykować swoją królowę. No, wstaje jego marszałek Kay i do niego podchodzi i mówi, że rezygnuje ze stanowiska marszałka, wynosi się z dworu, ma dosyć dworu. Arthur jest strapiony, bo przecież Kay jest jak jego brat, ale na nic nie może go namówić, by został. Nawet królowa go błaga. I w końcu Kay zgadza się zostać pod dwoma warunkami, a król obiecuje, że je spełnić. Nie jest dobrze obiecować, spełnić, zanim wiesz, jakie są wymagania. A Kay wtedy żąda, by król pozwolił mu odprowadzić królowę na spotkanie z nieznajomym. No trudno. Tak król musi teraz zgodzić się na to, ponieważ obiecał już. Jednak królowa bardzo jest strapiona i mu mówi: z Kay sama nie ruszałabym ani kroku. I w tych słowach są już wskazówki, że ona ma kogoś innego na myśli, z którym wolałaby pójść. Ale nie wiemy, kto to jest. No, Kay wyjeżdża konno z Ginewerów w kierunku lasu. Ale król niepokoi się. Ja bym się też niepokoił, muszę powiedzieć. I też nie widzę, żeby królowa była oburzona, czy co bym spodziewał też, ale jakoś ona dobrowolnie idzie i król niepokoi się teraz. I Gawan także namawia króla, aby pojechali i zobaczyli, jak Kay się sprawuje. No, trochę późno na taką decyzję, ale jadą. I Gawan też prowadzi dwa dodatkowe rumaki i w lesie spotykają konia Keja bez jeźdźca. Potem widzą nieznajomego rycerza. Gawan go nie poznaje. I rumak nieznajomego jest zmachany i nieznajomy zwraca się do Gawana o konia, by mógł gonić u wodzicieli. Akurat Gawan miał dwa konie i każe, żeby tamten wybrał jeden i ten wybiera. Jest bardzo ciekawe, że w tej opowieści ciągle nasz bohater zawsze ma wybory. Tutaj już ma dwa konie, musi jeden wybrać. I zobaczymy, potem ciągle są decyzje i on musi podebrać jakąś decyzję. No, wybiera konia i dalej pędzi w las, a Gawan za nim. No i Gawan dociera do miejsca, gdzie była bitwa i widać rozszarpane włócznie, a przed nim teraz pieszo chodzi nieznajomy rycerz. Koń jego zabito, chyba w bitwie, a więc rycerz w zbroi musi maszerować, co nie jest łatwe maszerować w zbroi. No i dochodzą do drogi, a na drodze stoi wóz, a wozem prowadzi karzeł. Uważajmy tu na karły. Rycerz nieznajomy pyta karła, czy widział tych, którzy odprowadzali królowę? Czy może wskazać kierunek, dokąd ją prowadzono? Karzeł mówi, no tak. Jeśli rycerz wsiądzie na wóz, to on rycerza zawiezie tam, gdzie otrzyma wiadomości o królowej. Nasz rycerz waha się. W owych czasach wóz był haniebnym przedmiotem. W wozach tylko jechali jeńcy, skazani, przestępcy, mordercy. Ich wożono wozem. Żaden człowiek godny nigdy by nie pozwolił, by go wieziono wozem, nawet w największej potrzebie.
A tu wynika, że nasz rycerz kochał królową miłością wielką. Nie wiem, czy znali się dobrze. Na pewno nie było mowy o kochaniu się właściwie, a prawdopodobnie ją uwielbiał na dystans. Chyba nigdy nie śniło mu się, że ją zdobędzie. No oto charakter miłości dworskiej. A więc w nim teraz panuje konflikt pomiędzy rozumem, według którego nigdy by nie wsiadł do wózka, a miłością, która inaczej mu każe. Królowa jest w rękach nieprzyjaciół, potrzebuje pomocy, a jego prowadzi potęga miłości. Karzeł pokazuje mu drogę do królowej, ale on wtedy musiałby doznać hańby wozu. Dlatego waha się, a póki się waha, wóz rusza. No, miłość zwycięża, rycerz wskakuje do wozu. Mamy tu temat z wielu mitów. Porwanie królowej przez siły podziemia. Jest to Persefona, którą porwał Hades i zabrał do podziemia. Jest historia Orfeusza i Eurodyki, która jest bliższa naszej opowieści. Eurodykę ukąsił wąż i ona umarła. Potem poeta Orfeusz musiał zejść do podziemia, by ją odzyskać. Patrząc na historię uwodzenia królowej jako marzenie senne, możemy tu widzieć dziwną sytuację. Król jest słaby, w ogóle jej nie broni i kiedy męskość jest słaba, nie może obronić kobiety, czyli żeńskości. Wtedy to, co jest żeńskie, popada w nieświadomość, gdzie zostaje uwięzione. Skutkiem tego świadomość staje się jednostronna, racjonalna, pozbawiona uczuć i wrażliwości. No i widzimy to na świecie dzisiaj, gdzie są rzeże i masakry. Ofiarami są głównie kobiety i dzieci. No, żeńskość jest gdzie indziej, nieświadoma chyba. I męskość w takiej sytuacji, kiedy i tak jest słaba, kompensuje słabość i powoduje te tragedie. Kiedy w kraju król i królowa panują oboje, jest balans, ale tu to, co jest żeńskie, jest odprowadzone i uwięzione. I bez żeńskości także, kiedy męskość jest słaba, ziemia traci swoją wydajność. Dlatego w mitologii matka Persefony, Demeter, idzie na poszukiwanie córki. Dopóki jej nie odnajdzie, ona nie przywróci ziemi życia. Żeńskość przedstawia tu wrażliwość, to co karmi, to co łagodzi, bezwzględność męskości, siłę uczuć, intuicję i nasze instynkty. I kiedy jej nie ma, męskość ma przewagę. W królestwie panuje jednostronność, co nie tworzy szczęśliwej sytuacji. No i w psychologii głębi mamy przewagę ekstrawersyjną, a więc to jest kultura rycerska, gdzie najważniejsze są bitwy, szukanie honoru, chwały, to co jest silniejsze, ten lepszy. Nasza opowieść dzieje się w Francji średniowiecznej. Patronka naszego poety była Maria z Szampanii, córka Eleonory Ekwitańskiej. I w owych czasach kobiety miały wysoką pozycję w dworskim społeczeństwie. Kobiety mogły mieć swoje posiadłości, zamki, ziemię, miasta. Dlatego w końcu prowadzili celibat dla księży notabene, żeby kobiety nie oddziedziczały
kościoły. No, to jest z boku, tak mówię. No, ale w każdym razie to była kultura, która na powierzchowni szanowała kobiety i uchwalała ochronę kobiet. No i kod rycerski kazał rycerzom bronić i uwalniać kobiety. Ale przypomnijmy sobie, że to długo nie potrwało, bo może w ciągu 100 lat potem zaczęli palić kobiety jako czarownice. A więc to był taki krótki okres, kiedy było takie światło i kiedy wyglądało, że coś pozytywnego się rozwijało w społeczeństwie, jeśli chodzi o pozycję kobiet. No i akurat w owych czasach trubadurzy i inni poeci, z których najsłynniejszy był Dante, śpiewali o miłości na innym poziomie. Inny rodzaj miłości to była miłość dworska. I wydaje mi się, że nie zrozumiemy naszej powieści o rycerzu wózka bez rozmowy o tej miłości, a więc parę słów chciałbym teraz powiedzieć o miłości dworskiej. Miłość małżeńska w owych czasach nie była ciekawa. Ludzie pobierali się z powodów politycznych i nikt nie spodziewał się tam odnaleźć miłości. Było zupełnie oczekiwane, że mężowie i małżonki zawsze mieli dodatkowe romanse poza małżeństwem. Jednak miłość dworska była innego rodzaju, bo miała ona charakter ekstatyczny. Młody rycerz utożsamiał swoją panią z bóstwem. Widział w niej cechy boskie. Był gotowy spełnić cokolwiek, czego ona sobie zażyczy. Czy kiedykolwiek spotkali się cieleśnie, pozostaje poza tematem. Skutkiem tej miłości on zostaje przemieniony, staje się zdolny nie tylko kochać swoją panią, ale całą ludzkość. No i ta miłość skłania go do złożenia jakiejkolwiek ofiary. I chyba najsłynniejszym przykładem miłości dworskiej była miłość pomiędzy poetą Dantem a nieznaną dziewczyną Florentynką Beatrice. Dante opisuje swoją miłość w dziele La Vita Nuova. Piękne dzieło. Ja nie wiem, ja myślę, że gdzieś jest polski przekład, ale czy jest w druku, nie wiem. Ale słuchajcie, jak on pisze o ich spotkaniu. Poznali się jako dzieci. Ona miała 8 lat, a on 9 lat. Od razu zobaczył w niej coś nadprzyrodzonego, coś niezmiernie pięknego i wpadł w stan ekstatyczny, w którym adorował ją jako istotę ponadludzką. 9 lat później spotkał ją na ulicy w towarzystwie innych kobiet, potem w innych okolicznościach, w kościele na przykład, ale ani słowa nie wymienili. Jednak ona go zauważyła i kiedy zauważyła go, spojrzała na niego właśnie uważnie i jej spojrzenie go oczarowało. Porozumiewali się tylko spojrzeniem, ani słowa. Jej postać zupełnie go opętała, aż zaczął pisać o niej poezję, których oczywiście ona nigdy nie zobaczyła. No, on opisuje ją słowami poety Homera. Nie wyglądała na córkę śmiertelnika, lecz na córkę Boga. A co o miłości? No, pisał swojemu koledze Dico. Dico, powiem ci, że ilekroć pojawiła się z dowolnego kierunku, nadzieja na to cudowne spotkanie znosiła we mnie wszelką niechęć, a ogarniał mnie płomień miłości, który skłaniał mnie do przebaczenia każdemu, kto mnie skrzywdził.
I gdyby ktoś mnie zapytał o cokolwiek, odpowiedziałbym jedynie miłość z twarzą pełną pokory. Aby ta miłość była tajemnicą, Dante odnalazł zasłonę. Była tam inna dama, która zawsze stała blisko Beatrycy i on patrzył na tą damę i ta inna dama go zauważyła, ale nie Beatrycia. On tak udawał, że patrzył na tamtą damę, ale jego uważność była i wzrok był skierowany na Beatrycę. No, ale przyszedł pewien dzień, kiedy na ich spotkaniu z nieznanego powodu ona odmówiła mu spojrzenie. I poeta wtedy padł w okropną depresję. Nie wiedział, jak radzić, bo odmówienie spojrzenia było dla niego wielką rzeczą. No i w końcu uratowało go jedynie pisanie sonaty. Przeczytam jedną taką sonatę. Panie, i to było skierowane do tych pań, którzy rozumieją, czym jest miłość. Panie, które intuicyjnie wiecie, czym jest miłość, z wami chciałbym porozmawiać o mojej pani. Nie dlatego, że uważam jej pochwały za wyczerpujące, lecz pragnąc poprzez słowa ulżyć mojemu sercu, kiedy rozważam wszystkie jej zalety. Mówię, że miłość ogarnia mnie tak słodko, że gdyby moja odwaga wtedy nie ustąpiła, mówiąc, oczarowałbym całą ludzkość. Jednak nie znalazłbym słów zbyt wniosłych, by nie ogarnęła mnie podła nieśmiałość, lecz lekko poruszałbym jej wdzięk, pozostawiając jej wartość do odgadnięcia. Wam, panie i dziewczęta, które znacie miłość, inny o tym nie wolno mówić. Piękna sonata. Po jej śmierci, i ona umarła, kiedy miała 25 lat dopiero, Dante cierpiał niezmiernie, opisał swoją depresję. Pewnego dnia widział inną kobietę w oknie, która była smutna, no i jego projekcja oczywiście była potem ta pani w oknie. Beatrice stała się jego główną inspiracją, kiedy napisał Boską Komedię. I tam ona stała się jego przewodnikiem od góry czyśćca przez sfery niebiańskie. Opisuje wspaniałe ich spotkanie, kiedy ona przyjechała takim na Rydwianem, którego prowadziły gryfyny i od razu go widziała i poznała. I wtedy przypomniała mu się cała historia ich spotkań. I wtedy on patrzył dookoła, a jego dawny przewodnik, poeta Wirgil, znikł. I ona była ta, którą go dalej prowadziła przez sfery niebiańskie. I on opisuje ją jako nadprzyrodzoną, wywyższoną ponad aniołami, że nawet aniołowie wszyscy kłaniają jej się. No, tak to było. No, teraz trochę psychologii, bo psycholodzy oczywiście dzisiaj rozpoznają miłość dworską rodzaju dantowskiego jako projekcja anime. U mężczyzny to dusza ma żeńskiej płci, odwrotnie dla kobiety.
Kiedy się zakochujemy, to przez pewien okres zakochujemy się w projekcji naszej duszy. Ale jaka jest ta anima, jak Jung ją nazwał, ta kobieta wewnętrzna, z którą właśnie przez projekcję widzimy w innych? Może ona być prymitywna, być nierządnicą, w niektórych wypadkach femme fatale, nawet śmiercią albo matką. I animus i anima zawsze przedstawiają się nam jako najatrakcyjne, najpiękniejsze, doskonałe. Zupełnie w część z światłem nadprzyrodzonym w nich lśni. No, projekcja, z którą tu mamy do czynienia w naszym poemacie i w poezjach Dantego, jest projekcją czegoś transcendentalnego, czego nie można inaczej wyrazić. I w pewnym sensie ta umiłowana staje się gralem. W legendzie o gralu, którego czytaliśmy, kobieta nosi grala w procesji, i gral to był obiekt przedmiot pozazmysłowy. I w miłości dworskiej to kobieta staje się gralem. I ona nosi projekcję jaźni i wyższe ja naszego bohatera. To nie tylko działa dla mężczyzn, a więc nie chciałbym, żeby tu wszystkie kobiety wyłączyły się, że to ich nie obchodzi. Bo w kobietach to działa tylko trochę inaczej i na odwrót, i później porozmawiamy właśnie o kwestii animusa, Ginevery, bo każda kobieta właśnie ma wewnętrznego mężczyznę, który daje jej siłę i który jest przewodnikiem duchowy. I wyobraźcie sobie na przykład relacji Marii Magdaleny i Jezusa i jej miłość do Niego właśnie i co On dla niej przedstawiał i w jaki sposób ona właśnie swoją duszę właśnie ona projektowała właśnie na postać Jezusa. I o tej miłości też czytamy w Ewangelii Filipa. I też weźmy przykład świętej Teresy z Awili, która doświadczyła tej miłości pięknie wyrażonej w rzeźbie ekstazy za świętej Teresy. Bardzo znana rzeźba i ona pisze, jak ona czuje ogniste strzały w swoim sercu. A więc ta miłość to nie jest tylko tutaj, chociaż nasz bohater jest mężczyzną i bardziej będziemy rozmawiali o jego miłości dla doskonałej kobiety, to też działa na odwrót właśnie dla kobiet. No, ale to, co jest ważne tutaj i w naszej opowieści, jest to, że ta miłość przemienia człowieka. I zobaczymy, jaką przemianę nasz bohater z wózka przechodzi. Tak jak doświadczenie grala może przemieniać człowieka, jest to doświadczenie rodzaju alchemicznej przemiany. Dante opisał swoją przemianę, że miłość wyprowadziła go z siebie tam, gdzie mógł miłować całą ludzkość i jego miłość stała się bezwarunkowa. I stracił w pewnym sensie poczucie ograniczenia swojego ego. I o to tutaj chodzi i dlatego miłość dworska jest moim zdaniem bardzo ważna. Z tym wracajmy do naszego bohatera, który wszedł na wóz hańby. Rozum i miłość walczyły w jego duszy. No, tak to jest. On
Każdy z nas ma przeciwieństwa i tutaj widzimy, jak te przeciwieństwa Logos i Eros walczyły w nim i wahał się. I dopiero w końcu Eros wygrała i wyrzucił rozum i zdecydował, że dalej pójdzie. No i wozem przyjeżdża przez miasteczko, a wszyscy na niego patrzą i słyszy ich okrzyki. Co ten zbrodniarz zrobił? Czy to morderca? Na szubienicę z nim. Tyle pogardy widzi w twarzach mieszkańców. Nie będzie to ostatni raz, kiedy usłyszy te okrzyki. W trakcie swojej podróży usłyszy je wiele razy. Ludzie nie będą chcieli na niego patrzeć, ani być w jego towarzystwie, dlatego że był na wozie. No, ono Kurhart przechodzi gehennę śmierć swojego ego. Jadąc na wózko, coś w nim umarło. No, nie może dojść do doskonałej miłości, dopóki nie pozbędzie się też wartości świata. Tego, co świat o nim myśli. No i każdy jest przywiązany do opinii innych. Co ludzie o mnie powiedzą, co o mnie myślą. No i musimy poznać samych siebie i własną wartość, która często nie ma nic wspólnego z tym, co inni o nas myślą. A więc jadąc na wozie, stare ego musiało ustąpić. Musiał on uznać, że to, co świat o nim myśli, nie jest prawdą ani ważne. Jest tu także zasada psychologiczna, o której Emma Jung pisała w swoim tekście Animus i Anima. Warto przeczytać. Wydaje mi się, że to istnieje po polsku. To jest bardzo ciekawy tekst i ja myślę, że to pomoże wam trochę z analizie tego tekstu. Animus i Anima, Emma Jung. W każdym razie, kiedy mężczyzna odkrywa swoją animę, on musi zejść z wysokości, odłożyć swoją pychę i jej służyć. Tak Emma Jung nam radzi. No, tu mamy główny temat naszej opowieści. Dojeżdżają do miasta, gdzie karzeł prowadzi ich do wieży, tuż obok łąki. Rycerz schodzi z wozu. Przepiękna pani wita rycerzy ze swoimi pannami i ofiaruje im nocleg. A jednak ta pani trochę waha się, bo nie wie, jakiego zbrodniarza ma przed sobą. I pyta Karła: Karle, jakiej zbrodni popełnił ten rycerz, którego pędzisz tak kulawego? No i Karzeł nic jej nie odpowiada. No i odjeżdża. Pana podaje rycerzom kolację, a potem prowadzi ich do sypialni. W sypialni są 3 łoża. 2 zwyczajne i jedno piękne i duże. Ona im mówi: nikt nie może nocować w tym dużym łożu, kto na nią nie zasłużył. Rycerz z wózka pyta: dlaczego? Nie przystoi ci pytać, ani prowadzić takiego dochodzenia. Każdy rycerz popada w niełaskę w tej krainie po tym, jak znalazł się w wozie. I nie przystoi mu zajmować się sprawą, o którą mnie zapytałeś. A przede wszystkim nie jest właściwe, by leżał na tym łóżku, gdyż wkrótce drogo zapłaciłby za swój czyn. Takie bogate łóżko nie zostało przygotowane dla ciebie, a ty drogo zapłaciłbyś za samą myśl o tym. Słuchajcie, jest burza na dworze i jeśli stracę was, to zobaczymy, co będzie, ale jest możliwość, że elektryczność stracę. Ale dalej będę wam mówił. No, co myślicie? Rycerz z wózka, tak go nazwiemy,
od razu tam się kładzie. Łoże jest pięknie ozdobione, sufit z niebieskiego materiału, na którym błyszczą gwiazdy, materac wygodny, skórzane przykrycia, białe prześcieradła. Może chce on udowodnić sobie, że on jest właściwie tym nadzwyczajnym. Może chce rekompensatę za swoje zranione ego. O północy budzi się słysząc grzmot, a dzida, który koniec się palił, runęła przez sufit łoża i prawie trafiła rycerza. Materac zapłonął. Rycerz wyrzucił dzidę, spokojnie ugasł ogień, nawet nie wstając. I znowu położył się na tym samym łóżku. Osobiście ja bym tam nie zasnął, ale ja jestem bardziej tchórzliwy. Przypomnijmy sobie, właśnie w opowieści o Gralu było inne takie łoże niebezpieczne, w którym Gawań się położył. I to było w zamku, gdzie kobiety były uwięzione i strzały wszystkie i nawet lew wyskoczył i były okropne niebezpieczeństwa i jakimś cudem on ocalał i uwolnił właśnie kobietę. To jest ciekawe, mamy ciągle ten temat uwolnienia żeńskiego. No, rano o świcie Damulka z wieży kazała odprawić mszę w ich intencji i gdy msza została odprawiona, rycerz, który przyjechał wozem, usiadł zamyślony przy oknie wychodzącym na łąkę i wpatrywał się w pole poniżej. Dama podeszła do innego okna w pobliżu i tam mój Gawan rozmawiał z nią przed chwilą. Nie wiemy o czym. W każdym razie, gdy opierali się wszyscy o parapet, zobaczyli niesioną wzdłuż rzekę przez pola trumnę, w której leżał rycerz. A obok szły trzy dramy, gorzko opłakając zmarłego. Za trumną dostrzegli zbliżający się tłum, na czele którego szedł wysoki rycerz, prowadzący piękną damę za uzdę konia. Rycerz przy oknie wiedział, że to królowa. Wpatrywał się w nią uważnie i z zachwytem, dopóki była widoczna. A kiedy już nie mógł jej dostrzec, spróbował rzucić się z okna po nią. Mało by nie zginąłby, gdyby nie to, że pan Gawan go dostrzegł i odciągnął, mówiąc: błagam cię, panie, uspokój się teraz, na miłość boską, nigdy więcej nie myśl o popełnieniu takiego szalonego czynu. Nie wolno ci gardzić własnym życiem. Ale wprost przeciwnie argumentowała właśnie Damulka tam i powiedziała: no, on ma całkowitą rację, bo czyż wieść o jego hańbie nie rozniesie się wszędzie, skoro nie znalazł się na wozie, ma dobry powód, by pragnąć śmierci, bo lepiej byłoby mu umrzeć niż żyć. Jego życie odtąd z pewnością będzie pełne wstydu, udręki i nieszczęścia. No, powiedziałbym dosyć surowo. Wtedy rycerze poprosili o zbroję i uzbroili się, a dziewczyna traktowała ich uprzejmie i z dystynkcją i hojnością, bo kiedy już wystarczająco żartowała z rycerza i wyśmiewała go, podarowała mu konia i lance na znak swojej dobrej woli. Rycerze następnie uprzejmie i grzecznie pożegnali się z dziewczyną, najpierw ją pozdrawiając, a potem udając się w kierunku, w którym podążał tłum, który widzieli, gdzie była królowa i gdzie by nosili trumnę. No, rycerz był gotowy wyskoczyć z okna. Widok królowej wprowadził go w taką ekstazę, że nie myśląc o swoim bezpieczeństwie, chciał się wyskoczyć.
Taka jest ta miłość. Jest to zupełnie szaleństwo. I oczywiście niebezpieczna, bo człowieka może doprowadzić do zguby. Jedna rzecz jest widoczna, to co inni mówią o hańbie, w ogóle go nie dotyka. Jest on w innej wymiarze rzeczywistości. Najistotniejsza tutaj jest trumna, którą niosą ludzie w procesji, a na czele tej procesji jest nieznany król i Ginewra. Wydaje mi się, że w trumnie leży nasz rycerz, a raczej stary rycerz, który umarł, kiedy wszedł na wóz. Ten rycerz, który szukał chwały, aby podobać się światu i do niego dostosować się, już nie żyje. Jest on sługą miłości i poddaje się tam, dokąd miłość go poprowadzi. I gdzie go dalej poprowadzi, dowiemy się następnym razem. Przepraszam, że muszę urwać w takim punkcie napięcia, a przejdźmy teraz na razie do dyskusji. Dla mnie wielowątkowa, bardzo bogata opowieść o wszystkim. O psychologii, o osobowościach, o duchowości, o budowie rzeczywistości, o budowie wszechświata, o Słońcu i 12 znakach zodiaku, o rybaku. No tak wielopoziomowa, że nawet nie wiem, co powiedzieć. A jak na górze, tak na dole uważa się, że zodiak jest podstawą wielu, wielu mitów, baśni, opowieści, historii, metafor. Zawsze jest 12 uczniów i Sun, God, czyli słońce, boskie słońce. I to jest w tradycjach wielu kultur na świecie. Niektóre tutaj w zachodnich ubrane w metafory, właśnie różne opowieści przepiękne, baśnie, a w niektórych jawnie dalej utożsamiane słońce jako manifestacja Boga, boskości tutaj w naszym świecie. A ponieważ to byłoby źródło, powiedzmy, naszej jaźni, naszej miłości, światło, no to się przejawia w naszej psychice i w naszym życiu, w naszej grze tutaj. W tym, co my musimy zrobić ze sobą, żeby stać się odbiciem tego światła, naprawdę. W tym rozbiciu, w tym pokawałkowaniu, zebrać wszystkie te cząstki siebie, każdego bohatera i spotkać się z tym takim czystym czymś właśnie. U jednego anima, u drugiego animus, u drugiej z czymś, co nie grało, co nie utożsamiało się z tymi osobowościami, tylko pozostało czyste i niewinne i wymaga ochrony i protekcji i przebudzenia tego męskiego charakteru do tego, że to jest tylko gra, że najważniejsza jest miłość, wewnętrzne pojednanie. To tak mi przyszło. No, dziękuję. Dziękuję Ci. Jak mówiłem ostatnim razem, kiedy mówiliśmy o Gralu, że przy okrągłym stolu tak jest 12 miejsc plus miejsce, które przedstawiało Jezusa i to jest słońce, ale jedno miejsce było puste, to jest krzesło niebezpieczne, które było miejsce Judasza, gdzie jest nierozwiązana sytuacja. A to jest niesamowite, bo dawno temu w pewnych nurtach astrologicznych było 13 znaków i że ten 13 znak jest ukrytym znakiem i znakiem niebezpiecznym. A, Ten znak, który przynosi, kiedy dominuje, to przynosi chaos.
Dlatego numer 13 ma takie ciekawe właściwości. Ładnie. No tak. Dziękuję Ci, Indy. Witaj, Rafale. Dobry wieczór. Znowu, znowu przerabiamy różne głosy na temat co męskie, co jest żeńskie. Wydaje mi się, że bo to jest któryś z kolei utwór już Kretiena, który dotyka czegoś archetypowego. I ponieważ jest tych głosów trochę w nas różnego rodzaju, bo mamy i projekcje, mamy ego, mamy jaźń. Każda z nich w jakiś sposób ociera się o anime i o animusa i czym innym jest, kiedy jest jakaś projekcja, którą na kogoś rzutujemy, to jest związane z matką też właśnie z tej pierwszej części, jakiś rodzaj niedojrzałej miłości, która zwłaszcza w początkach każdej relacji jakby się objawia. Ale na pewno myślę, że czymś takim ciekawym jest, a to się dopiero poznaje, kiedy się rozmawia z innymi, że jest taki niebezpieczny aspekt, w którym robimy boginię z kobiety, nosimy ją na rękach. I w drugą stronę to samo. Mm, Na Dolnym Śląsku jest zamek u podnóża Śnieżki, Chojnik. I tam jest taka baśń opowiadająca o tym, jak królowa siedziała i zapraszała rycerzy, żeby ją przyjechali oswobodzić i wszyscy oni ginęli. Więc faktycznie to jest jakiś bardzo stary, bardzo ważny i bardzo mocny element relacji związanej z kobietą i z mężczyzną. Yy, I, I to, jak widać, jest bardzo trudne. To mi się wydaje, że właśnie powinno się, przede wszystkim powinno się dużo rozmawiać na ten temat między sobą nawzajem, bo w pewien sposób ta anima czy animus, bo wspomniałeś o Emmie Jung. Emma Jung miała zupełnie inny punkt widzenia na temat roli animy i animusa niż jej mąż. I tam, gdzie on widział ten taki szpecący aspekt, taki nie całkiem miły, ona widziała tam szansę na rozwój zupełnie po prostu w inny sposób. Więc ja myślę, że w każdej relacji ten, ten taki, to przesunięcie może prędkości rozwoju w relacjach damsko-męskich jest związane z animusem. Tak. Dziękuję. Dwa rzeczy. Ten zamek w Dolnym Śląsku, czy to jest obraz tego opowiadania Rycerz Wózka, czy tam jest tylko ten obraz o uwodzeniu królowej? Kiedyś widziałem ten obraz i nie pamiętam. To jest Dolny Śląsk i ta historia jest przywiedziona gdzieś tam z Niemiec, więc z tamtego kręgu kulturowego na pewno, nie? Mhm, mhm, mhm. Tak. Em, inna ja nie wiem, czy znacie to, ale inna opowiadanie, no, jest powieść Hermana Hesse, Demian, nie wiem, czy znacie tu. Jest w przykładzie polskim i bardzo polecam, bo tutaj widać tematy gnostyckie wychodzą właśnie w powieści Hermana Hesse. I tam w tej powieści jest wspaniały obraz właśnie projekcji animy, ale anima w tym wypadku i jak u wielu bardziej dojrzałych mężczyzn, anima jest raczej tą osobą, która prowadzi mężczyznę do światach wyższych,
A więc to nie jest ta negatywna anima, która może nas zniszczyć, albo gdzieś tam te syreny, które mogą nas prowadzić statek na skały, ale to jest raczej aspekt wyższy, podobny do Beatrice, która prowadziła Dantego w wyższe światy. Dziękuję. Iwona, witaj. Witam. Słychać mnie? Tak, słuchaj. Jeżeli słychać, to chciałabym przyłączyć się do Waszych wypowiedzi. No tak pięknie zakończyłeś o wyższych światach, o tym, jak to anima prowadzi do wyższych światów, ale ja troszeczkę inaczej tu w Rycerzu z wózka tę kwestię postrzegam. Chciałam zapytać, czy nie moglibyśmy spojrzeć na Ginewrę jako na po prostu energię libidalną. I teraz to wszystko, co wiąże się z dziejami Lancelota, z dziejami jego pożądania miłości fizycznej, pragnienia, spełnienia z Ginewrą, królową, żoną króla Artura, no właśnie jest związana jest związana właśnie z działaniem sił libidalnych. I gdyby nie postać Ginewry, gdyby nie postać właśnie takiej kobiecości, nie tej uduchowionej, nie tej boskiej kobiecości, tylko tej kobiecości związanej z, nie wiem jak to określić, z tymi siłami najmroczniejszymi, bo takie siły przecież też są umieszczone w przestrzeni cienia. To nigdy, ale to przenigdy Lancelot by się nie spotkał i nie odkrył swojego cienia. A dopóki nie spotka i nie odkryje, nie skonfrontuje się swoim cieniem, to nie ma mowy przecież o indywiduacji, a cały ten epos to przecież tak naprawdę jest o drodze indywiduacji, bo to jest ta głębsza jego warstwa psychologiczna, a nie o dziejach miłości. To jest tylko pretekst, żeby pokazać, jak te wszystkie siły w nas działają. I dotyczy to tak samo mężczyzn, jak i kobiet. Więc nie jest to powieść tylko dla mężczyzn, ale tak samo i dla kobiet, bo w kobiecie te siły, te energie identycznie się realizują i działają, taką samą moc mają jak u mężczyzny. I do otchłani jest w stanie tylko mnie libido doprowadzić. I teraz ciekawe jest to, że to jest umieszczone w kontekście średniowiecznym, bo utwór powstał w średniowieczu, a wtedy właśnie średniowiecze tworzyło różne, to jest błąd, że się mówi o jednej koncepcji miłości. Średniowiecze tworzyło różne koncepcje miłości i tam między filozofami średniowiecznymi to toczył się dysputa o to, która z miłości jest najdoskonalszą. I nie jest tak, że to tylko ta miłość niecielesna była doskonała, absolutnie nie. Jeżeli się przeczyta przebogatą twórczość, zapoznamy się z przebogatą twórczością świętego Jana od Krzyża, liryczną, to język tej twórczości jest na wskroś erotyczny. Jak na jednym ze spotkań z literaturą czytałam te fragmenty grupie osób, to odezwały się głosy oburzenia. To niemożliwe, żeby święty Jan od Krzyża takim świńskim językiem, tak bardzo erotycznym, tak bardzo seksualnym mówił o miłości, że to niemożliwe. No jak niemożliwe? No wszystkie tłumaczenia, jakie nie weźmiemy, to oczywiście, że będą pewne różnice, ale w każdym tłumaczeniu ten język mocno erotyczny, no jest obecny. Tak po prostu postrzegał miłość święty Jan od Krzyża. Nie odcieleśnioną, nie niezmysłową, właśnie poprzez zmysły, poprzez pożądanie i tak dalej, no ale to mniejsza z tym, bo już odbiegam od tematu. Ja chcę właśnie powiedzieć tyle, że dla mnie ta miłość Lancelota do Ginewry wcale nie była niewinna, wcale nie była, nie wiem jak to powiedzieć, boska, tylko właśnie była na wskroś cielesna, zmysłowa, bo tak miało być. Mnie się wydaje, że Chrétien chciał pokazać właśnie, przełamać to tabu miłości zmysłowej
że to jest miłość grzeszna i że tak nie można. Chciał to przełamać i pokazać, że tak, właśnie tak trzeba. To, co współcześnie Osho pisze w książce Od seksu do nadświadomości, nie? Że nigdy nie dotrzemy do tego obszaru w nas, który no tak ogólnie się nazywa nadświadomością, czy superego i tak dalej, jeżeli nie przejdziemy drogi właśnie poprzez seks, ale seks, a nie jakieś właśnie sobie projekcje, jakieś iluzje na temat miłości. To jest czysty seks i w tym nic złego nie ma. To jest naturalne i to jest, powinno być pozbawione winy, żeby przejść dalej. I teraz, a jak mistycy mieli mieć, jak wspomniana Teresa Zavili, jak mogłaby mieć taką wizję, tę ekstatyczną wizję zjednoczenia z Jezusem, no, gdyby nie było w niej pierwiastka seksualnego w tej wizji, tylko seks mógł tak ją bardzo zjednoczyć z Jezusem i musiała, skoro nie mogła fizycznie, to tego seksu musiała w wizji doświadczyć. A jak wiemy, to co Jung mówi, to co się dzieje w naszej psychice, to się naprawdę dzieje, więc to co wizja jej przyniosła, ona przeżyła po prostu fizyczne zjednoczenie z Jezusem i nie ma w tym absolutnie nic złego. No i teraz tak, i w Rycerzu z wózka wydaje mi się, że jest próba pokazania właśnie tego, że przez miłość zmysłową również, że miłość zmysłowa jest tak samo cenna jak ta tak zwana duchowa i że przez miłość zmysłową możemy dojść do duchowej. Że to nie jest tak, że seks tylko seks i dalej nic więcej. To tak jak Osho mówi w swojej książce, seks się liczy. Od seksu do nadświadomości innej drogi nie ma, inaczej tam nie dojdziesz. Ale droga jest trudna. Wiadomo, że czas nas ogranicza, to tylko nam wstęp zrobiłeś, a to, co najciekawsze, nas jeszcze będzie czekało w następnych spotkaniach. No i wtedy właśnie zobaczymy, jak wygląda zejście do podziemi, czym jest to podziemie i tak dalej, i tak dalej. No i tam się dopiero te nasze dyskusje naprawdę wydaje mi się, że już będą mocno ekstatyczne, sama nie wiem, jak to powiedzieć. No, już będzie ogniście wtedy. Ale tutaj też chciałam zaznaczyć, że może to trochę tak nie wiem jak to powiedzieć, odczarować trochę właśnie to widzenie miłości takie bardzo idealistyczne, jak tu przedstawiasz, nawiązujesz do Beatrycze, a może właśnie można byłoby spojrzeć tak bardziej biologią, no bo no i tacy jesteśmy biologiczni. No a przede wszystkim spojrzeć poprzez libido, ale rozumiane po freudowsku, tak? Jako ten instynkt jako popęd, instynkt do prokreacji i tak dalej, bo to też jest przecież bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, może przyziemna wypowiedź, ale tak czuję, że gdzieś ten wątek tutaj się pojawił. Dziękuję. Iwona, zupełnie masz rację. I może stworzyłem złe pojęcie, że widzę tutaj tylko miłość duchową jakąś, bez wymiaru fizycznego. I wydaje mi się, że poeta nie chciał stworzyć takie wrażenie, ale nawet kiedy jest ten sens romantyczny i ten sens romantycznej ekstazy, gdzie jest ten i tam jest niewątpliwie wymiar seksualny wchodzi, to nie znaczy, że wszystko kończy się w łóżku. O to chodzi. W tym wypadku zobaczymy, jaki będzie koniec właśnie. Ale co jest najciekawsze, nie jest właśnie, czy to się kończy w łóżku, czy nie kończy się w łóżku, ale co przedtem jest. I ten popęd, i ten romantyczny wgląd, i to, co człowiek widzi właśnie, to jest najważniejsze. I że to ma wymiar seksualny, oczywiście, że tak. Ale czy to nazwać cudzołóstwem? Ja
Ja bym to nie nazwał cudzołóstwem i nawet poeta Chrétien nie chciał wejść w to. Może dlatego też nie zakończył ten poemat sam, ale kazał komuś innemu zakończyć, jak to wszystko wypadło na końcu. Ale w każdym razie zupełnie masz rację, że wymiar seksualny to jest bardzo ważny i ta energia libido, ale ta energia libido może się wyrazić w różne sposoby. Właśnie w seksualnym akcie i też inaczej. Libido to jest energia psychiczna, która wyraża się w różne formy w każdym razie. I tak zupełnie masz rację, że jeśli chodzi o miłość dworską, to na pewno miał pewien wymiar. I oczywiście nie zapomnijmy Marię Magdalenę i Jezusa, tak. Czy tak się kończyło z nimi? Nie wiemy i moim zdaniem to nie jest ważne. Ważniejsze jest jej miłość dla Niego w każdym razie i co to było i czy to było fizyczne, czy nie, to dla mnie to nie ma mało do rzeczy. Jeszcze słowo tylko dodam. Mnie zainspirował tytuł Rycerz z wózka. Wózek w średniowieczu to był ten wóz hańby, gdzie skazańców przewożono. No, hańba nad hańbami, znaleźć się na tym wozie, a Lancelot znajduje się na wozie jako skazaniec w cudzysłowie, skazaniec na ulęgnięcie, przepraszam, to jest nie stylistycznie, na ulęgnięcie, skazaniec na to, że musi ulec popędowi, tak? Musi ulec libido. Na to jest skazany. Na to jest skazany. A wóz hańby, że jednak no, to jest średniowiecze, więc ma rozterki. Dawny model rycerza to był taki, że on służy przede wszystkim królowi, tak? A Ginewra jest żoną króla. No, moim zdaniem musi tu być konflikt. Niemożliwe, żeby konfliktu nie było. Jest rozdarty, stąd niebezpieczne łoże, stąd krew się pojawia, czyli symbol znowu poczucia winy. No ale już przepraszam, nie kontynuuję, przejdziemy w następnych odcinkach. Dziękuję. Wspaniale spojrzenia. Dziękuję Ci, Iwona. Indy, witaj. Znowu. Najpierw inspiracja od Rafała, że takie spojrzenie na tą animę, ten konflikt jakiś taki pomiędzy animą, a może po prostu brak animy. To jest to, co się też przejawia w całej społeczności teraz. Nawet w opowieściach science fiction dawnych było mówione, że najgorszą cywilizacją jest cywilizacja technologiczna, która jest odcięta od duchowości. I my teraz mamy z tym do czynienia. Tak. Więc właśnie w tym momencie, kiedy AI jest tak dominująca, tam nie ma i nie będzie duchowości. Będzie fikcyjna duchowość, a jest nadrzędna, staje się nadrzędna i to jest ta najgorsza cywilizacja, jaka może być. Odcięcie od animy lub animusa, czyli czegoś duchowego, spirytualnego w tym racjonalnym świecie. To jest pierwsza sprawa, a druga w kontrze do Iwony, ale ja wiem, że Iwona nie uzna tego za kontrę, tylko inną perspektywę, ponieważ inne ścieżki przeszłam i zdecydowanie ta energia seksualna jest używana, ale w ścieżkach, które głęboko wewnętrznie pracują, ona jest używana tylko wewnętrznie. Nigdy nie ma utraty zewnętrznej, ani nie ma tego obiektu zewnętrznego, Tak. ponieważ to jest uznawane za rozpraszanie tej energii, ponieważ wszystko mamy w sobie i poprzez to zjednanie tego w sobie i uniesienie tej energii do góry, rozpalamy to nasze wewnętrzne słońce u góry, czyli naszą koronę. Tak. Właśnie nie możemy tracić tej energii, aby to było możliwe, bo wtedy nie ma tej wystarczającej ilości energii, aby unieść do góry ten potencjał. Tak. To jest rodzaj chińskiej alchemii też.
I Jung o tym trochę pisał, ale to jest takie chińskie dzieło Tajemnica Złotego Kwiata. I to właśnie jest też to pojęcie, że ta energia może być skierowana na zewnątrz albo wewnątrz właśnie. Ale to jest ta sama energia, tak.